Bum, 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 bum. Siema. Witamy w kolejnym odcinku No Comment. No, ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną dzisiaj jest Łukasz Wydra i będziemy rozmawiać o Bitcoinie, o kryptowalutach, o tym, co się dzieje na rynku i o świecie, o faktach. Łukaszu, ponoć jakieś ciekawe ruchy się wydarzyły w ostatnich, nawet nie dniach, godzinach na rynku Bitcoina. Także może coś więcej o tym powiesz, bo tutaj myślę, że to może mieć wpływ na jakieś kolejne ruchy rządu amerykańskiego. Godzinach i dniach, bo rząd amerykański to jedno, a drugi temat to to, co w ogóle w ostatnich dniach się wydarza dookoła Bitcoina, czyli ta presja podażowa, która teoretycznie się zwiększa. Przynajmniej w mediach takie newsy do nas docierają. Niemniej jednak news, do którego nawiązujesz, jest newsem o rzekomym wysłaniu około 4000 bitcoinów na giełdę Coinbase, wysłanych przez rząd amerykański. I są to bitcoiny z przejęcia z pewnej grupy przestępczej kierowanej przez jedną osobę, która tymi bitcoinami zarządzała. Miała ich w globalnym rozrachunku około 8000. Połowa z tych bitcoinów znajduje się aktualnie na Coinbase i stanowi pewną presję podażową. 4000 bitcoinów, możemy się zastanawiać, czy to dużo, czy to mało. Jak wiemy, rząd amerykański dystrybuował już bitcoiny, które wynikały tak jakby z przejęć. No i jak sam wiesz, wspominaliśmy tutaj przed programem, było ich w niektórych przypadkach dużo więcej, prawda? Tak, to wydarzyło się 2 kwietnia i było ich około 300 tysięcy? 30 tysięcy. 30 tysięcy. No i jak zerknąłem na wykres, to zauważyłem, że akurat tego dnia Bitcoin, 2 kwietnia, tak? 2 kwietnia. Bitcoin spadł o około 6%, więc był to silny ruch. Dam do okolic 65, nawet lekko poniżej. Parę dni później już odbił z powrotem do 72, ale z powrotem pojawiła się presja podażowa, która ścisnęła Bitcoina jeszcze dużo niżej poprzedniego dołka. Siłą rzeczy można przypuszczać, że skoro tutaj mamy znacząco mniejszą ilość bitcoinów wysłaną przez rząd amerykański na Coinbase, no to ta siła sprzedażowa będzie stosunkowo mniejsza. Niemniej jednak pojawiają się też inne czynniki, które świadczyć mogą o tym, że może na rynku wystąpić pewnego rodzaju stagnacja, tudzież właśnie kontynuacja tych spadków. Jeden z tych elementów to chociażby Mt. Gox, który za chwilę ma rozpocząć długo, i to bardzo długo, wyczekiwaną dystrybucję swoich bitcoinów do użytkowników, którzy czekają na nie już od w zasadzie 2014 roku, kiedy to Mt. Gox został ostatecznie zamknięty i kiedy zostały podjęte pewne czynności prawne, które miały za zadanie odzyskać te bitcoiny, skupić je z rynku, no i oddać je ich prawowitym posiadaczom. Tutaj może wspomnimy o tym, że Mt. Gox to była taka pierwsza giełda kryptowalut w sumie globalnie, która na początku nawet nie była giełdą kryptowalut, ona się zajmowała zupełnie sprzedażą czego innego, ale tutaj zauważyli, że popyt był stworzono popyt na Bitcoina w jakimś tam kręgu i potrzebne było miejsce, żeby nimi handlować. Tak. No i zaczęli handlować na tym Mt. Goxie, to była chyba giełda japońska, z tego co pamiętam. No i tam w niewyjaśnionych okolicznościach, później te okoliczności się wyjaśniły, ale to było bardzo dużo zastrzeżeń co do tej giełdy. No i ta giełda, gdy została zamknięta, to wszystkie bitcoiny zostały skonfiskowane przez syndyka, można powiedzieć, takiego, który przytrzymywał te bitcoiny i tak jak mówisz, od 10 lat, tak? Tutaj w sumie po 10 latach dopiero te bitcoiny wychodzą na rynek. Kojarzysz, ile tych bitcoinów tam było w sumie? Skradzionych zostało ponad 800 tysięcy, aczkolwiek odzyskanych też nie jest to cała pula. Odzyskanych jest pewien procent i ten procent wynosi około 140 tysięcy, które teraz wchodzą w ten okres dystrybucji. Przy czym warto też zaznaczyć, że Mt. Gox podjął tak jakby zróżnicowaną metodologię dystrybucji tych bitcoinów. Niektórzy zadeklarowali, że chcą odzyskać bitcoiny od razu w cashu. I to nie jest po dzisiejszej cenie rynkowej, zaznaczmy, to dotyczyło pewnych tam, nie pamiętam dokładnie, więc nie będę wchodził już dokładnie w niuanse. Niemniej jednak chodziło o to, żeby odzyskać pewien zasób gotówkowy zamiast bitcoinów, ponieważ też nie było wiadomo dokładnie, kiedy te bitcoiny zostaną fizycznie rozesłane do potencjalnych, czy tam w zasadzie ich prawowitych właścicieli. Niemniej jednak bitcoiny też teraz są dystrybuowane, tudzież będą w zasadzie w lipcu. No i to jest ten czynnik, który ma właśnie największy wpływ psychologiczny, powiedzmy, aktualnie na wykresy i na to, co się na nich dzieje, nie? No i oczywiście możemy też spekulować, dlaczego Mt. Gox wysyła bitcoiny właśnie teraz, kiedy tych okazji do wysłania w ostatnich 2 latach było już dosyć sporo. Te bitcoiny już od nawet chyba więcej niż 2 lat
były na portfelach Syndyka, dokładnie Syndyka, nie MTGOX. Jak mówimy MTGOX, to mówimy skrótem myślowym oczywiście. Niemniej jednak to było wszystko na portfelach Syndyka, ale Syndyk tego nie dystrybuował i jeszcze negocjował z sądem, kiedy, jak i dlaczego owe bitcoiny wysłać do ich prawowitych właścicieli. No, mam na to swoją teorię. Trzeba szukać takiego momentu na rynku, który jest potencjalnie najbezpieczniejszy i który będzie miał najmniejszy wpływ na wahania cenowe. To jest moja osobista teoria. No i mamy lato, czyli okres stosunkowo martwy na rynku kryptowalut. 2, jesteśmy potencjalnie gdzieś w połowie hossy, w związku z czym osoby, które odzyskają bitcoina w tym momencie, mogą się zastanawiać, czy faktycznie go sprzedawać, chociaż faktycznie, no, weźmy pod uwagę, że w 2014 roku bitcoin był dużo, dużo tańszy, więc dzisiaj, kiedy odzyskujemy takiego bitcoina, to mamy kupę pieniędzy. Tak. Jeżeli to sprzedamy oczywiście, ale jednocześnie wiemy, jak wygląda cykliczność bitcoina, która jest rozpisana niemal idealnie 4-letnio i wiemy, że jeżeli ten cykl powtórzy się po raz kolejny, no to szczyt bitcoina wypadnie najprawdopodobniej na jesieni przyszłego roku, więc... Już Sławek to wyliczył. Już Sławek to właśnie wyliczył, tak. Dokładnie tak. W związku z czym, jak gdybym otrzymał teraz bitcoina od MTGOXa, mimo tego, że miałem go w 2014 roku i został mi on skradziony, nie sprzedałbym go. I myślę, że wiele osób może pomyśleć w podobny sposób. Jak ktoś miał od 10 lat zamrożone, w sumie zamrożone, no wtedy to ile bitcoin mógł kosztować wtedy? Podejrzewam, że to kilkadziesiąt dolarów było. Kilkaset dolarów? Tak. Kilkaset dolarów. No to w tym momencie ten przyrost wartości, no to będzie jakiś tam, nie wiem, setkrotny. Tak, Nie? dokładnie Czyli tak. to najlepszym rozwiązaniem, pamiętajcie, jest iść do więzienia, albo żeby ktoś wam ukradł środki i później nie dostaniecie z powrotem. Wtedy na pewno bitcoina w międzyczasie nie sprzedacie, tak? No to taka teoria. No, tutaj, jak widać, pomaga, no, jak ktoś przytrzyma te środki za was, tak? Bo myślę, że ludzi, którzy kupili wtedy bitcoiny, to na świecie jest bardzo mało, którzy trzymają do tej pory, tak? To prawda. Nie wiem, czy to nasz tutaj jeden z polityków polskich, nie wiem, czy on nie kupował właśnie w tamtym okresie. W 2013 roku? Mówimy o Sławomirze Mencenie. Czy on nie kupował w tamtym okresie? Bo tak chyba... Wydaje mi się, że troszeczkę później, ale nie jestem pewien. No Nie to mam chyba jest jedyną osobą, która mówi, Tak. że bitcoina nie sprzedała, tak? Ale znam takich, co sprzedawali i później na forach odkopywali swoje oferty sprzedaży bitcoina za kilkadziesiąt dolarów. W momencie teraz, jak jest koło, bo w tym momencie jest koło 60 000 dolarów, tak? Mieliśmy tutaj, no właśnie, to tutaj może się zastanówmy, dlaczego ten moment, no bo tutaj ściera się kilka rzeczy, tak? No w tym momencie ETF-y mają jakieś problemy bitcoinowe. Tutaj chyba jest trochę więcej strony sprzedażowej niż skupującej. Te ETF-y się pojawia na bitcoinie. No cena też zmierza już ostatnimi czasy dość długo, albo idzie bokiem, albo trochę w dół. No mamy w tym momencie 60 000 za bitcoina, kiedy miesiąc temu to było 72 000 dolarów. Nasz tutaj rodzimy spekulant to już od dłuższego czasu mówi o tym, że trzeba tutaj żadnych longów, same shorty, także no to wszystkie strony mówią, że nie będzie za dobrze. No to jaka jest twoja perspektywa na to wszystko? My wiemy, że skądinąd, że zajmujesz się analizą techniczną i co mówią tutaj wykresy, mazaki i linijki? Wykresów, mazaków i linijek przed tym materiałem nie sprawdzałem, w związku z czym oprę się na teorii cykliczności w tym wypadku bardziej, czyli odsuwamy na bok wszystko to, co cały ten szum informacyjny, który w obecnym czasie się pojawia i przyglądamy się temu, co się dzieje na rynku. A na rynku dzieje się, w moim odczuciu, mimo wszystko, stagnacja cenowa. Ponieważ to, jeżeli byśmy sobie zrobili tak zwany zoom out naszego wykresu, to widzimy tak naprawdę konsolidację, która jest w okolicach ATH z zeszłego cyklu. To, że mamy teraz 60 000, no a za kilka dni możemy mieć znowu 70 000, no to cały czas poruszamy się tak jakby w tym samym obszarze, który jest obszarem konsolidacyjnym. Ja szczerze powiem, podchodzę do tego z zupełnym spokojem, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, lato to jest standardowy czas, kiedy na rynku jest posłucha. I nawet jeżeli spojrzymy na wykresy przepływów ETF-owych na Bitcoinie, to możemy dostrzec, że jednego dnia są zakupy, drugiego dnia są z kolei odpływy i tak dalej, i tak dalej. One są bardzo niewielkimi ruchami w stosunku do tego, co obserwowaliśmy przez pierwsze 3-4 miesiące po tym, kiedy ETF-y zostały uruchomione. I to jest naturalny cykl rzeczy na każdym rynku finansowym, ponieważ, no tak jak mówimy czasami sell in May and go away, czyli sprzedaj w maju i odejdź. Bardzo często w Stanach Zjednoczonych w szczególności, to się potem przenosi na Europę, ludzie po prostu myślą bardziej o wakacjach niż o tym, w co inwestować. Inwestycje zaczynają się najczęściej gdzieś tam w okolicach lipca, połowy lipca. Zresztą w 2020
2020 roku, kiedy rozpoczęła się z punktu widzenia technicznego hossa na Bitcoinie, no to właśnie lipiec był tym momentem, kiedy ona oficjalnie wystartowała. Więc tutaj sądzę, że może być podobnie. Okej, no to tutaj spójrzmy teraz z perspektywy tych ETF-ów, które mają się wydarzyć na Ethereum. No bo zapowiedziane jest, że ostateczna decyzja SEC-u ma nastąpić 4 lipca. Do 4 lipca. Do 4 lipca. 4 lipca jest święto narodowe. Tak, prawdopodobnie nie będą działać w tamtym czasie. No i teraz jak myślisz, czy ten okres wejścia tych ETF-ów ETH, tak, bo tutaj możemy mówić ETF, ETH, a Ethereum to jest nomenklatura nasza jest tutaj zagmatwana, tych ETF-ów na ETH, jak może to wpłynąć na pozostałe kryptowaluty, no, na pozostały rynek, jeżeli jest stagnacja i tak jak mówimy, no wszystko jakby przewidujemy, że wszystko może zmierzać w kierunku albo spadku ceny, albo tej stagnacji na rynku, no to jak myślisz, czy dobrym pomysłem będzie wprowadzenie tych ETF-ów w tym momencie, w tym lipcu? Myślę, że jak najbardziej tak. Spekuluje się, analitycy Bloomberga przynajmniej przewidują, że w przeciągu pierwszych kilku tygodni od uruchomienia ETF-u na ETH, mówię ETF, to mi łatwiej w sumie, No tak. tak, jest prawdopodobieństwo przepływu około 2 miliardów dolarów środków do ETF-ów ETH w tym wypadku. Czy jest to dużo, czy mało? No moim zdaniem nie jest to mało, absolutnie, No tak. więc na pewno ruszy to ceną, aczkolwiek przewiduje się też z pozycji powiedzmy tam analityków rynku futures, że poziom 3700 będzie trudny do pokonania. Czy tak będzie? No zobaczymy. Bo cały czas jesteśmy poniżej tego ATH. Tak. ATH Jesteśmy poniżej ATH, ETH z poprzedniej kosy. Tak, cały czas. Tak. A tu jeszcze ETF-y wchodzą, tak? No właśnie. Także tutaj no, może być ciekawie na tym rynku. No ale kto będzie obsługiwał jakby pod względem sprzedaży tych ETF-ów? Znów Coinbase? Znów Coinbase. No właśnie, co z tym Coinbase'em? Dlaczego rząd amerykański wszystko wysyła na Coinbase? Jak uważasz? No bo tutaj to, co mówiłeś właśnie, Silk Road, środki z Silk Road poszły na Coinbase'a. Tak. Większość ETF-ów, chyba wszystkie są obsługiwane przez Coinbase'a. Wszystkie są przez Coinbase'a. No właśnie, ETF-y na ETH też będą obsługiwane przez Coinbase'a. No i tutaj, co myślisz o tej całej jakby sytuacji, gdzie Coinbase jest takim głównym ośrodkiem przyjmowania środków inwestorskich i rządu amerykańskiego? No, pojawia się wiele spekulacji. No, z jednej strony Coinbase wydaje się najbardziej solidną giełdą na rynku amerykańskim, która ma najmocniejsze fundamenty, ma USDC, który jest najlepiej uregulowanym stablecoinem, więc teoretycznie z punktu widzenia takiego typowo analitycznego pojawiają się solidne fundamenty. No ale pytanie, czy to jest wszystko? No, wydaje mi się, że nie. Czy ty masz jakąś teorię na ten temat? No właśnie, bo tu kilka lat temu była sytuacja taka, że Coinbase był podejrzewany o bardzo bliską współpracę właśnie z rządem amerykańskim, że rząd amerykański wykupił licencję od Coinbase'a, to się nazywało Coinbase Analytics, to takie narzędzie, które analizowało ruchy na blockchainie. Według Coinbase'a ta analiza w tym narzędziu odbywała się tylko na podstawie danych dostępnych on-chain. No ale tutaj bardzo duże środowisko powstało, które mówiło, że jednak tak nie jest, no bo to umowa między Coinbase'em a rządem nie jest jawna. My nie wiemy, co tam jest zapisane, nie wiemy, jak dokładnie to narzędzie działa. I dużo osób podejrzewa, że no to jest taka wymiana, tak? Że Coinbase wysyła środki w zamian za to, że dostaje pełne informacje o użytkownikach giełdy. No i to może wpływać na to właśnie, jak jest postrzegana giełda właśnie wokół rządu amerykańskiego. No ale tutaj jeszcze jedna rzecz, której powiedziałeś, to też się w sobie zazębia, już wchodzimy w teorie spiskowe jakieś. Foliowych czepeczek nie mamy na razie, ale nie wiadomo, jak będzie w następnych odcinkach. No bo tutaj, tak jak powiedziałeś, no, USDC jest najbardziej uregulowanym stablecoinem, który no, ma jakieś podstawy do tego, żeby działać na rynku amerykańskim. No a tu się pojawia Tether, który zaczyna być banowany wszędzie. No i teraz, co o tym myślisz właśnie, że z jednej strony mamy Coinbase'a, który wspiera swojego stablecoina USDC i zupełnie niezależnie od tego zaczyna być blokowany jego największy konkurent, w sumie USDT jest w tym momencie najbardziej popularnym stablecoinem dolarowym. W stosunku do USDC to jest jakaś też dość duża przepaść. No i co ty o tym myślisz, że
ten USDT, który jest pewnie ciernią wokół dla USDC, że no w tej sytuacji teraz, która się dzieje, tak, że Coinbase zaczyna obsługiwać te wszystkie największe pakiety inwestorskie, obsługuje rząd amerykański, USDC zaczyna się rozpychać coraz bardziej i w tej samej chwili zaczyna być blokowane USDT, no przynajmniej w Europie, tak, bo Europa z tymi ograniczeniami dotyczących stablecoinów, no tutaj wypiera praktycznie USDT z rynku. No, USDT już od dłuższego czasu jest pod ostrzałem. Od samego początku swojego istnienia były wątpliwości co do zabezpieczenia USDT. W Europie właśnie, tak jak wspomniałeś, przepisy MiCA, tudzież MiCA, jakkolwiek zwał, tak zwał, są dosyć rygorystyczne dla tego właśnie stablecoina. W związku z czym wydaje się, kto wie, też można tutaj pospekulować wokół teorii spiskowych, czy rząd amerykański z Unią Europejską w tym wypadku nie dogadują się właśnie na rzecz unicestwienia USDT. To zabrzmiało bardzo poważnie, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego to jest tylko z mojej strony hasło, nie mam pojęcia, czy ma ono jakiekolwiek podstawy do tego, żeby faktycznie być rozpatrywane jako rzeczywisty problem. Niemniej jednak, no pamiętajmy o tym, że USDT ma bardzo duże problemy z tym, aby udowodnić swoją wiarygodność. Wszelkie audyty, które do tej pory były przeprowadzane w taki sposób, który łatwo podważyć. Można mieć wrażenie, i to jest akurat bardziej uzasadnione, że była to taka gra na zwłokę tylko po to, żeby USDT na przykład zrobiło sobie zaplecze i faktycznie któregoś razu przedstawiło audyt, który w pewnym momencie pokaże, że faktycznie jesteśmy na czysto, mimo że nawet jeżeli kiedyś nie byliśmy. No i być może ta wątpliwość, która pojawia się wokół właśnie tego stablecoina, powoduje, że on jest spychany na dalszy plan. I właśnie te uregulowane stablecoiny są na czele, czyli USDC, ewentualnie Paxos, ponieważ Paxos, czyli Pax, też akurat jest tutaj nieco inaczej traktowany. On też jest tutaj traktowany jako taki nieco bardziej, a nawet dużo bardziej uregulowany stablecoin na rynku amerykańskim. No tak, no i tutaj ważne jest też to, że Coinbase jako giełda jest też notowany na amerykańskiej giełdzie. I musi tutaj spełniać wszystkie wymagania dotyczące giełd, tak? Tak. Regulowania rynku amerykańskiego. No i tutaj też od razu kolejna teoria mi wchodzi do głowy, no bo jeżeli pomyślimy nad tym, że FTX upadł, tak? Binance dostał po uszach i praktycznie traci na każdym rynku, gdzie można. Changpeng widzi świat zza krat. No i tutaj właśnie, czy Coinbase nie przyczynił się do tego wszystkiego, żeby ten rynek, że tak powiem, pozamiatać, oczyścić pole. No i wtedy, jak to wszystko już się zaczęło na rynku uspokajać, no to cały na biało się pojawia i przyjmuje ten cały ruch z rządu amerykańskiego i z tych wszystkich instytucji, które inwestują teraz w ETF-y, tak? No a tutaj wspomniałeś też o tym, że pojawia się na rynku jakaś nadpodaż Bitcoina, tak? Z czego to wynika? Mówimy tutaj o Mt. Gox, tak? Tak. No to tak jak wspomnieliśmy, to, że te bitcoiny są odzyskiwane, to powoduje z kolei, że potencjalnie mogą zostać sprzedane. Czy zostaną sprzedane? No, możemy spekulować oczywiście. No tak, no ale relatywnie do tej ilości bitcoinów, które są na przykład na ETF-ach, no to ta ilość bitcoinów z Mt. Gox, no to chyba nie będzie jakiś duży wpływ na rynek. No to prawda. Ostatnio nawet chyba na kwadransie z Kangą wraz ze Sławkiem, kiedy występowałem przed tygodniem, wspominaliśmy o tym, ile ETF-ów jest pod samym, ile bitcoinów ETF-owych jest pod samym BlackRockiem, tam już jest przekroczone bodaj 400 000. No właśnie. Więc MicroStrategy z kolei już wychodzi grubo ponad 300 000. O, już nawet w zeszłym tygodniu chyba zrobili zakupy i to jest grubo ponad 300 000 w tym wypadku. Więc popyt zdecydowanie jest. Także kto wie, może ta sprzedaż, o której tutaj mowa, odbędzie się na przykład na rynku OTC i w tym wypadku przejdzie bezpośrednio do podmiotów zarządzających ETF-ami. W tym momencie rynek tego bezpośrednio nie odczuje. Odczuje tylko ewentualna panika wynikająca z tego, że my, szare żuczki, po prostu czytając informacje, dokonamy sprzedaży i będzie to sprzedaż, powiedzmy, lawinowa, czyli spadek 5%. No nie łudźmy się, w obecnych realiach tak to właśnie wygląda. A w rzeczywistości duzi gracze dogadają się za plecami i nie będą mieli wpływu na większe ruchy cenowe. No ewentualnie wywołają pewną presję właśnie wśród tych małych żuczków i jeszcze sobie dokupią. No tak, no to jeszcze wspomniałeś o Michaelu Saylorze. To tutaj ekipa od nas była 2 tygodnie temu chyba na BTC Prague. Mieli okazję porozmawiać chwilę z Michaelem Saylorem i Michael powiedział, że będzie kupował bitcoina, czy będzie kosztował $600 000 czy 6 milionów, tak? Także
tutaj presja zakupowa z jego strony będzie występować cały czas. No zobaczymy, jak to się będzie dalej działo z tymi instytucjami, bo tutaj też mieliśmy taką parę razy rozmowę z Łukaszem między innymi, tak, że w takich dużych przedsiębiorstwach, tak, w instytucjach, które są gotowe, jakby były gotowe wstępnie na zakup bitcoina, to tam się rzeczy takie nie dzieją, że dzisiaj siada prezes, mówi jutro kupujemy bitcoiny, tak, na ETF-ach. To jest cały proces, tak? To jest taka maszyna, która ma dużą bezwładność i od decyzji o zakupie takich bitcoinów na jakby łonie zarządu do czasu, kiedy to już operacyjnie się wydarzy i te środki zaczną być skupowane przez takie duże instytucje, to mija bardzo dużo czasu. Zwróćmy uwagę, to od 12 do 15 miesięcy, z tego co pamiętam, mniej więcej taki jest okres. No, trzeba pamiętać o tym, że ETF-y na bitcoinie mamy ile? 4 miesiące? Od stycznia, od 10 stycznia. 10 stycznia? Od 10 stycznia. No dobra, tak. to pół roku. Czyli zakładamy jeszcze, no bo to też widać nawet w ilościach skupowanych bitcoinów, że tych bitcoinów na razie nie kupują duże instytucje. To kupują mali żuczkowie, że tak powiem, z dostępem do po prostu instrumentu finansowego, jakim jest ETF, tak? No i zobaczymy, co się wydarzy właśnie za jakieś pół roku. Patrząc jakby na terminy, w których operujemy, no to ten okres właśnie od wprowadzenia ETF-ów i do hossy, która ma być w przyszłym roku się kończyć na tym ATH na koniec roku, to ten okres się trochę pokrywa, no bo to wychodzi, że to będzie 12 miesięcy, półtorej roku i wtedy ma się pojawić największy strzał, tak? No bo wtedy siłą rzeczy te instytucje duże jakby zaczęły skupować, no to wpłynie na rynek, no bo będą wszyscy o tym mówić. No nie ma co ukrywać, że to musi wyjść do szerszej publiczności, musi pojawić FOMO, musi więcej ludzi się tym zainteresować i wtedy wchodzi ulica, tak zwana ulica, tak? Także no kupujcie teraz bitcoina, to nie jest porada inwestycyjna, bo później może być drożej, nie? I róbcie to oczywiście na kandze. Róbcie to oczywiście na kandze. Coinbase jest B. Sami widzicie, jakaś taka szemrana ta instytucja. Tak. To tak z perspektywy jeszcze analitycznej, no to czy ty widzisz jakieś w ostatnich tygodniach takie ruchy, które mogą być, które są pewne z punktu widzenia analizy technicznej? Z ostatnich tygodni na najbliższe okresy. Czy jest coś takiego, czy tak jak mówisz, to wszystko jest wypłaszczone i w tym momencie po prostu idziemy na plażę i pijemy, czy coś tam się dzieje w tle pod względem analityki, że możemy tutaj się spodziewać czegoś w najbliższych Jest jeden wskaźnik, który lubię obserwować, o którym już parokrotnie nadmieniałem w niektórych naszych materiałach, jest to hash ribbons. On pokazuje, czy kopanie bitcoina w danym momencie jest opłacalne, czy nie dla górników. On pokazuje dokładnie, czy bitcoin wydobyty dziś pokryje nasze koszta wydobywcze. I dziś, dokładnie dziś, jest on, świeci się na czerwono. Oznacza to, że górnicy muszą poniekąd dopłacać, tudzież odpinać po prostu koparki, jeżeli żyją tylko i wyłącznie oczywiście z przetwarzania transakcji. I za każdym razem, kiedy na tym wskaźniku, w szczególności na interwale tygodniowym, pojawiał się wskaźnik zakupowy, bo on tam tak naprawdę istotnie się faktycznie pojawia się taka wielka niebieska kropa z dopiskiem buy, od tego momentu bardzo często, ale to bardzo często, były naprawdę bardzo duże wzrosty. To znaczy ten wskaźnik, jeszcze tak napomknę, on pojawił się zarówno na interwale dobowym, jak i na tygodniowym. Na dobowym raz się nie sprawdził i to chyba było w zeszłym albo 2 lata temu, w zeszłym roku albo 2 lata temu. Nie sprawdził się tylko dlatego, że nie pojawił się na interwale tygodniowym. Wszystkie, które pojawiły się na interwałach tygodniowych, za każdym razem cieszyły się 100% skutecznością. Więc sądzę, że kiedy górnicy się, że tak kolokwialnie powiem, tutaj odkopią, jest duża szansa na to, że kiedy hash ribbons zabłyśnie znowu na niebiesko, naprawdę zobaczymy kolejne rajdy. O tych materiałach, znaczy o tym wskaźniku w zasadzie, z pewnością będę informował w naszym nowym programie, który powstanie najprawdopodobniej z końcem lipca. Najprawdopodobniej nawet na 100%. Wypuścimy go z końcem lipca. Jeszcze ustalamy dokładną datę. Niemniej jednak bądźcie czujni, ponieważ doświadczycie fajnej analizy technicznej, analizy on-chain również, no i mistycznych fire charts, więc jeżeli nie wiecie, czym jest fire charts, czekajcie do końca lipca, zobaczycie, przekonacie się, że to naprawdę jest coś bardzo, ale to bardzo wartościowego i nikt, ale to nikt tego nie dostarcza w formie wideo. Ale o stock to flow też będziesz mówił? Niekoniecznie. No może czasami nadmienię, ale niekoniecznie. No dobra. Co do końca lipca, to tutaj chcieliśmy od razu też zaprosić Was wszystkich, no bo koniec lipca to będzie taki okres, w którym będziemy wyjeżdżać w Polskę. Będziemy robili trasę Kangi, Kanga on Tour, największe miasta w Polsce. Z głowy teraz przypomnę, o ile się nie pomylę, to będzie Białystok, Lublin, Kraków, Wrocław, Poznań, Warszawa i Gdańsk. Tak. Będzie
Bardzo ciekawe będą spotkania z nami. Będzie Sławek. Mam nadzieję, że też pojawi się Łukasz na całości tych wszystkich spotkań. No także będzie darmowe piwko, będzie darmowa pizzka i będzie można wziąć udział w konkursach, wymienić się transakcją z lokalsem, którzy też będą na miejscu. Będzie można porozmawiać o tych usługach, zbić z nami piątkę. No chcemy, żeby ten czas był dla Was, żebyście mogli się z nami spotkać, dowiedzieć się bezpośrednio na rzeczy, które Was nurtują. Także myślę, że nie będzie lepszej okazji, tym bardziej, że wtedy też pojawi się analiza Łukasza. To już kompleksowo pojedziemy, tak? No a mamy jeszcze dużo planów co do końca tego roku, także stay tuned. Zobaczymy, co będzie. No. A w związku z naszymi meetupami pamiętajcie, żeby na meetupy, jeżeli macie osoby, które przekonujecie do krypto, ale nie potraficie ich przekonać w 100%, zabierzcie ze sobą, zajmiemy się tym. Tak, no i właśnie tak jak jeszcze wspomniałem, będą lokalsi, także jeżeli chcecie przekonać się do tej usługi, nie korzystaliście z niej nigdy, no myślę, że lepszej okazji nie będzie. Będziecie mogli zbić piątkę, zobaczyć jak ta transakcja wygląda w praktyce, to będzie po prostu 15 sekund na wymianę, tak? Myślę, że ta wymiana nie zajmuje naprawdę dłużej. Będzie okazja zobaczyć to na żywo i poznać się z tymi ludźmi. Za nami część merytoryczna, a teraz część merytoryczno-kaloryczna. Będziemy teraz mówić o rzeczach najważniejszych. Samo mięso. Samo mięso, czyli fakty, nie mity. Jedni mówią fakty autentyczne. Także Łukaszu, jaki jest Twój fakt na dzisiaj? Mój fakt musi być faktem księżycowym, ponieważ zawsze jak biorę udział w No Comment, to wspominam o księżycu, więc to the moon. I to the moon fakt jest taki, że pył księżycowy jest toksyczny dla człowieka. Także jeżeli ze swoim krypto już wylądujecie na księżycu, pamiętajcie, nie ściągajcie masek tlenowych. Don't breathe this. Okej, no to tutaj już mówimy o tych podróżach, o dalekich odległościach. Już wspominałem kiedyś o motylkach, ile latają. No to tutaj powiem Wam taką ciekawostkę, że wilk jest niczym trader. Żeby znaleźć swoją zwierzynę, musi naprawdę duże odległości czasem pokonać. No. I wilk, żeby znaleźć swoją zwierzynę, ale drugą swoją przeciwną płeć, czyli partnerkę dla siebie, jest w stanie pokonać 600 km w 2 tygodnie. 600 km w 2 tygodnie. Tak. Żeby znaleźć swoją drugą połówkę. A co z tego wyjdzie już na miejscu, no to nie wiadomo, tak? No ale tutaj dobry nos ma w każdym razie, tak? Życzymy takiego nosa każdemu z naszych tutaj traderów. No. Tak, życzymy takiego nosa. No Chociaż dobra. nie wiem, czy też nie do partnerek. Do partnerek też, tak. Ale do trade'ów, no wiadomo, musimy to jakoś odnieść do świata kryptowalut. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Widzimy się ponownie we wtorek o 9:30 w naszym cotygodniowym kwadransie z Kangą. W przyszłym tygodniu w No Comment. No i możecie też wejść na nasz kanał na YouTubie. Liczymy na to, że dacie nam lajka, dacie nam subskrypcję, bo też większość osób, które nas obserwuje, dalej nas nie subskrybuje. Bardzo mnie to boli. Także zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do lajkowania, wrzućcie dzwoneczek. Jeżeli możecie i chcecie, to udostępnijcie ten materiał dalej. No i zachęcamy, żebyście oglądali sobie AMę, która wydarzyła się w tym tygodniu. Trwa ponad 1,5 godziny. Łukasz ze Sławkiem odpowiedzieli na większość Waszych nurtujących pytań. Będziemy to kolejny raz, myślę, w jakieś 3 miesiące od teraz, myślę, że zrobimy następną AMę, gdzie będą nowe pytania, będzie można się ustosunkować do Waszych wszystkich wątpliwości, które się pojawią w tym okresie. I tyle na dzisiaj. Tak, dokładnie tak. Subujcie, koniecznie subujcie, bo walczymy o 11 000. Walczymy o 11 000. Myślę, że już za chwilę, już za momencik. Może nawet zanim się pojawi ten materiał, no ale 11 000 to tylko początek przed 100 000. Tak? Bardzo liczymy na to, że nasza wiedza pójdzie dalej. Tym bardziej, że jeszcze raz powiem, na naszym kanale oprócz treści No Comment, Kwadransa, AMY, możecie też znaleźć treści z Kanga University, do czego też Was bardzo zachęcamy. Skończył się ten sezon University już w tym roku, znaczy w tym roku szkolnym, tak? Pojawi się znowu, nowe materiały pojawią się we wrześniu, w październiku, także kolejna wiedza za darmo. No liczymy na to, że z niej skorzystacie, no bo co jak nie co, ale wiedza jest najważniejsza w tym momencie. Robić swój research, nie dać się wciągnąć w bambuko, że tak powiem. Dokładnie tak. Najpierw fundamenty, później inwestycja. Fundamenty, Tak jest. po fundamenty możecie sięgnąć właśnie do Kanga University. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia. Cześć. A teraz coś po suwalszczyźnianemu. Zobaczcie, ja znam to tak blisko Białorusi, to wiesz. Po słowacku nie gadamy. Okay. Chyba, że po białostocku. Wtedy będziemy śledzić. I co, bum bum? Zaczynamy. Rum bum bum.
Każdy dzień jest dobry, żeby się poddać, pamiętajcie. Jak chcesz pokonać krokodyla, jak ci złapie szczękami, to trzeba mu wsadzić palec w oko. Bardzo pomocne.